Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku na kanale Extremiasza, w którym opowiem Wam wszystko to, co powinien wiedzieć każdy pasażer motoparalotni przed startem w rikszy. Co to jest riksza, w jakich warunkach możemy polecieć oraz kto może być jej pasażerem, a także jak przygotować się do startu i dlaczego akurat ta metoda przynosi najwięcej frajdy. Na te wszystkie pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zacznijmy od tego, czym jest riksza. Riksza to najprostszy konstrukcyjnie i jednocześnie najciekawszy sposób na motoparalotniowy lot w tandemie. Jak widzicie, nie ma tu żadnych kółek ani podwozia, bo start w rikszy odbywa się z nóg, a cały komfort i bezpieczeństwo tej ekstremalnej jednak zabawy gwarantuje nam ta prosta, acz przemyślana konstrukcja. Riksza to po prostu specjalnie wyprofilowana rurka ze stali nierdzewnej. Głównym zadaniem rikszy jest utrzymanie stałej separacji pomiędzy pilotem a pasażerem. Jest to szczególnie ważne podczas startu, bowiem ułatwia to synchronizację biegu i zapobiega wzajemnemu obijaniu się. Taka konstrukcja rikszy, chociaż uproszczona do minimum, pozwala kontrolować też kierunek biegu pasażera, gdyż jest mocowana na sztywno do ramy napędu. A w razie potknięcia, ten ruchomy przegub rikszy pozwala pilotowi na bezawaryjne przerwanie startu. Jednak elementem, który przenosi całe obciążenie na skrzydło, są tak zwane wagi lub innymi słowy rozpórki tandemowe. Można powiedzieć, że jest to swoisty rozgałęziacz, który pozwala do jednego skrzydła podpiąć dwie uprzęże – pilota i pasażera. Pomimo że elementy te atestowane są na zaledwie 250 kg, w rzeczywistości podczas testów muszą wytrzymać przeciążenia znacznie przekraczające te, które występują nawet podczas najbardziej dynamicznego lotu. Aby spiąć wszystko ze sobą, potrzebujemy co najmniej 6 karabinków, po 2 na każdą z uprzęży plus 2 w miejscu podpięcia taśm nośnych. Jednak aby podnieść bezpieczeństwo w miejscu ich podpięcia, ja podpinam dodatkowe 2 karabinki, od których odchodzą jeszcze taśmy, które prowadzą do jakiejś tajemniczej poduszki, która znajduje się na plecach uprzęży pasażera. Jest to tak zwany RSH. Skrót oznacza ratunkowy system hamujący, czyli po prostu zapas, paka lub zwyczajnie spadochron, który możemy użyć w razie ewentualnej awarii. Raz do roku należy go przewietrzyć i złożyć na nowo, aby mieć pewność co do jego niezawodności. Jeśli jednak na bieżąco kontrolujemy swój sprzęt i rozsądnie dobieramy warunki pogodowe, prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek użyjemy zapasu, spada do minimum. No dobrze, zatem kiedy możemy bezpiecznie polatać? Prawo lotnicze pozwala nam latać nie wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i nie później niż 30 minut po jego zachodzie. Tak więc w nocy nie polatamy, ale to właśnie w godzinach porannych i wieczornych lata się najbezpieczniej i najprzyjemniej. I to nie tylko ze względu na piękne okoliczności przyrody jak poranne mgły w dolinach czy purpura zachodów słońca. Jest coś, o czym powinniście wiedzieć. Otóż wydawać by się mogło, że piękne słoneczne popołudnie to idealne warunki do latania na motoparalotni. Niestety, o ile w przypadku lotów szybowcowych czy nawet paralotni pozbawionych silnika takie stwierdzenie rzeczywiście byłoby prawdziwe, to w przypadku lotów z napędem silnikowym takie warunki musimy sobie odpuścić. Całemu zamieszaniu winna jest termika, czyli zjawisko powstawania wznoszących prądów termicznych wskutek nagrzewania powietrza przez oświetlone słońcem podłoże. Takie powietrze może okazać się bardzo turbulentne i dla pasażera, którego błędnik nie jest przyzwyczajony do takich atrakcji lub co gorsza, pasażer ma chorobę lokomocyjną, taki lot będzie daleki od przyjemności. Oczywiście zdarza się, że możemy latać cały dzień. Wystarczy, że zachmurzenie tego dnia będzie warstwowe, wtedy podłoże nie zdoła się nagrzać, a powietrze pozostanie względnie spokojne. Latanie w termice można porównać do kajakarstwa w wartkiej rzece, podczas gdy latanie rano i wieczorem, gdy termika jeszcze nie ruszyła bądź już wygasła, można porównać do pływania po gładkiej tafli jeziora.
Innym czynnikiem, od którego stronimy, to naturalnie opady atmosferyczne. W deszcz po prostu nie latamy, ponieważ przy braku kabiny nie należy to do najprzyjemniejszych doświadczeń. A co ważniejsze, mokre tekstylne skrzydło traci swoje właściwości aerodynamiczne. Charakterystyka jego lotu drastycznie się zmienia, więc lepiej pozostać na ziemi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w pochmurne dni monitorujemy powstawanie komórek burzowych i rezygnujemy z lotów, nawet gdy burza znajduje się 50 km od miejsca startu. Jeśli nie pada i nie ma termiki, pozostaje nam sprawdzić jeszcze jeden istotny czynnik, a mianowicie szybkość wiatru. Według mojego stylu latania idealną sytuacją do lotów na motoparalotni jest dzień, w którym siła wiatru stałego nie przekraczałaby 5 metrów na sekundę. Taki wiatr w gruncie rzeczy jest naszym sprzymierzeńcem i ułatwia nam starty. Jest to szczególnie istotne w przypadku cięższych pasażerów. O tym, kto może zostać pasażerem rikszy, już za chwilę, a teraz przyjrzyjmy się, w jaki sposób wiatr pomaga nam wystartować. Dla uproszczenia, załóżmy, że paralotnia, aby oderwać się od ziemi, potrzebuje poruszać się z szybkością 7 metrów na sekundę względem opływających ją strug powietrza. W sytuacji, w której pojawi nam się wiatr czołowy o mocy np. 3 metrów na sekundę, załoga rikszy potrzebuje wybiec już tylko 4 metry na sekundę, a nie całe 7, przez co start przebiega szybciej i łatwiej. W sytuacji flauty, czyli bezwietrza, całą tę szybkość musiałaby rozwinąć załoga rikszy, co byłoby dość karkołomnym i komicznym zadaniem. Odpowiedzmy sobie w takim razie na pytanie, kto może polecieć w rikszy. Tak jak powiedziałem wcześniej, rozpórki atestowane są na 250 kg, a ja wraz z całym sprzętem, masą skrzydła i paliwa ważę niemal 150 kg, więc pasażer, którego mogę zabrać, może ważyć maksymalnie 100 kg. Ponadto sprawność fizyczna takiej osoby musi umożliwić jej wybiegnięcie kilku kroków podczas startu i lądowania. Osoba taka nie powinna mieć choroby lokomocyjnej ani lęku wysokości, chociaż okazuje się, że paralotnia jest świetnym sposobem na jego przełamanie. Jak przygotować się do lotu? Zaleca się obuwie na wysokich cholewkach, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym zwichnięciem stawu skokowego. A żeby nie zmarznąć w powietrzu, warto nałożyć bluzę i długie spodnie, których nie będzie szkoda w przypadku ewentualnej potyczki na trawie. Zbędne przedmioty wyciągamy z kieszeni, aby nie stracić ich w locie lub jeśli jest taka możliwość, zamykamy na zamek. Pomyślność startu i lądowania będzie zależeć również od Ciebie. Fakt, że mamy silnik, ale nie mamy kabiny czy podwozia, sprawia, że lot w rikszy ma coś zarówno z lotu samolotem, jak i skoku ze spadochronem. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.